możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie? No. Jak powiedział towarzysz Gierek. Dobrze, dobrze. Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny film. Chciałabym przedstawić Wam dzisiaj coś bardzo starego. Nie są to rzeczy starsze ode mnie, ale są w moim posiadaniu od tak długiego czasu, że właściwie można by powiedzieć, że mamy w kolekcji babcie. Mowa dzisiaj będzie o moich najstarszych, najbardziej eksploatowanych swego czasu akwarelach. Mam tu taki pojemnik. One są już popękane. Mają już lat, no słuchajcie, dostałam je jak miałam jakieś 5-6 lat. Czyli mają 51-52 lata, tak? To jest akwarela wyprodukowana przez Rosjan. Słuchajcie, tak zrobię, bo nie wiem, czy żeby mi to się nie wysypało. Tu wszystko jest po rosyjsku. Widać coś? No może coś. Nabór cwietów. Logo jest, ale powiem Wam szczerze, że to logo to no ja nie znam. Spróbuję podgrzebać w internetach, ale nie wiem, wątpię, czy znajdę. Więc te akwarelki mają lat 50-52, tak, na oko, nie? Chciałabym sprawdzić dzisiaj te akwarele, czy one się jeszcze aktywują, czy się nadają do użytku, i zobaczymy kolory. Mam też drugą akwarelkę, drugi komplet. To już są nasze polskie akwarele i te dostałam je od rodziców. Zresztą obie rzeczy dostałam od rodziców. To są nasze polskie akwarele. Problemem jest to, że ja wtedy innych nie kupowałam, więc według mojej pamięci to są astry. Widać, że brudne, widać, że uświnione, widać, że były używane. Według mnie to są astry, natomiast zabić się nie dam, ponieważ żadnych oznaczeń nie mają, a ja już nie mam tego pojemniczka tu na górze, no, tej przykryweczki. Pewnie na przykrywce było jakieś logo albo coś. No ale już tego nie mam, gdzieś to przez tyle lat dostało nóżek. I te też sprawdzimy. Tu mam jakieś akwarelki, które miałam, ja wiem, no z 10 lat. Jakieś takie, też polskie. Nie, to nie są polskie, to są chińskie jakieś, które dostałam jak miałam jakieś 10 lat. No i tu kolejne jeszcze dwie pary wyjęłam. Dwa takie pojemniczki. I te też są polskie, ale też nie ma oznaczeń. Nie ma żadnego znaczka, co to jest, skąd to jest. Nie mam pojęcia, co to za marka.
Kiedyś były tylko z polskich akwarel, to były tylko Astry, bo to była główna taka podstawowa firma. No dobrze, zacznijmy może od tych najstarszych. Zacznijmy od tych najstarszych. Wezmę jakąś wodę najpierw. Aktywujemy je. Mam nadzieję, że widzicie dobrze wszystko. No to jadę. Kolor żółty. Czy to się w ogóle aktywuje? No coś idzie. Miałam zrobić kreseczkę jak zwykle. Jak zwykle zapomniałam. Na górze napiszemy rosyjski. Z kreseczką zrobię tylko ten żółty, ponieważ on jest najbardziej taki, nie? O, zobaczcie jaka to jest pigmentacja. Szok normalnie. Specjalnie wzięłam dzisiaj gładki papier prasowany na ciepło, żeby było ewentualnie widać granulację, bądź jej brak. Żółty, pomarańczowy. Tak, dłużej trzeba je tu miąchać, dłużej trzeba je tutaj obracać. Ale widzicie, no, farba jest bardzo, bardzo mocna. Czerwony. No czerwony to przypuszczam, że zobaczcie, czysty karmin. Czyściusieńki karmin. No piękny kolor, po prostu piękny. Teraz ten jaśniejszy brąz. Dobra, jedziemy. Może zielony. One mi tak dawno temu popękały, że ja już nawet nie pamiętam kiedy. No w każdym razie ciągle są aktywne, jak widzicie. Ciągle dają dobrą moc pigmentu. Nie wiem jak z wymywaniem i tak dalej, no bo nie wiem, bo wtedy nie zajmowałam się, po prostu paćkałam i mazałam jak mi tam w duszy grało. Jako mały dzieciak mazałam wszystko po wszystkim i gdzie się dało. Albo bębniłam palcami po stole, jak wielka pianistka, albo mazałam wszystko co mogłam. Niebieski. Przy czym nie mam tutaj, kompletnie tutaj nie było niebieskiego w stronę ultramaryny, tylko właśnie błękit pruski jest. Niebieski, no i ostatnia czarny. Czarny jest chyba najsłabszy z tego wszystkiego. Tak. Tak. I teraz jeszcze zobaczymy, jak one się rozlewają. Sprawdźmy. Czy to w ogóle płynie?
Widać, że jest ogromna ilość pigmentu. Ale z płynięciem ma problem. Nie rozprzestrzenia się, nie rozlewa się tak jak dzisiejsze farby. Nie przenikają się te farby w sobie, widzicie to pewnie. Tak, damy troszeczkę soli tutaj, odrobinę, czy w ogóle działa ta sól. Zaraz zobaczymy. Myślę, że wiecie, nam odbijanek i tam koronek i takich rzeczy robić nie będę, nie? Bo to nie ma sensu. Natomiast zobaczmy jeszcze, czy one przechodzą w siebie, wątpię, ale zobaczyć możemy. Jakoś tam się przenikają. Nie można powiedzieć, że wcale. Na pewno coś nimi można namalować bez jakiegoś większego uszczerbku dla pracy. Przy czym no oczywiście najtrudniej będzie osiągnąć jakieś takie efekty spektakularne jak w szminkę czy w akwariusach. No to jest jakby dla mnie oczywiste. Natomiast na pewno da się nimi malować. No jak widzicie zresztą. To były rosyjskie farby. Teraz przejdźmy do naszych polskich. Tu są te farbki. Na moje oko to jest Astra. Plus kudły kocie. Koci kudeł nie jest zły pod warunkiem, że nie trafi do żarcia, nie? I na obrazek. Dobra, zmoczę je odrobinę też. Nie wiem, czy wszystkie dam wam tutaj do... Te farby pamiętam, uwielbiałam i malowałam nimi sporo. Dużo obrazków wymalowałam nimi. Tylko, że wiecie, ja wtedy malowałam jak taki, wiecie, no jak dziecko, no. Jak można malować, mając lat tam 10, nie? No to idźmy po kolei. Biały sobie daruję. Natomiast żółty zrobimy mu tu patyczek rysujemy do żółtego i z żółtego zrobimy test, czy to kryje, tak jak w poprzedniku. One brudne są jak jasny pierun. Ale ja nie myję farb, bo uważam, że to jest marnotrawstwo. No dobra, żółty. No, pigment jak ta lala. Pięknościowo. Są bardzo suche.
To jest ich wada podstawowa. Są bardzo, bardzo suche. Ale to może wynikać z tego, że mają no 40 lat, nie? Tu jednej farbki brakuje, zapewne jakiegoś brązu, ale trudno. No i czarny na koniec, chociaż czarny nie wiem, czy jest konieczny, ale dajmy. No widzicie, nawet lepszy pigment ma niż te ruskie. No i tak to wygląda. Już patrzymy, czy się rozlewają. O, zobaczcie na ten pigment. Jeden ruch ręką i ciach, jakie piękne te. No przenikają i się świetnie rozlewają. Zobaczcie, co tu się dzieje. Wszędzie, gdzie bym kropki nie postawiła, tam płynie ta farba idealnie. Dobrze, damy też soli. Wzmocnimy ten niebieski i tu w tym miejscu dziabnę tej soli. Zobaczcie, jaka to moc jest. No normalnie szok. Zarówno świetlistość, jak i to przenikanie, te pajączki, które się robią, no to jak w korach, nie? Tylko że te farby są takie suche, no bardziej suche. Kory są takie inne, dziwne. Dobra, tu na ten niebieski dziabnę soli. I zobaczymy, czy to zadziała tutaj w ogóle, czy nie. Jeszcze może zobaczmy, czy to się w ogóle myje, nie? Jakiś kolor. Niech sobie wsiąknie odrobinę. No i mam tu. Dobra, jadę mycie. No i co? I myję się. No myję się, myję. Myję się, myję. Wiecie co? Porównałabym te farby do Van Gogha. Naprawdę. Wtedy byłam taka chora na Van Goghi. Następną fazą jak gdyby mojego malowania w akwarelach były Van Goghi. To już mi się wydawało, że takie mam super, takie profesjonalne, takie o matka. Jaki to pigment. A zobaczcie, tutaj wiele nie można zarzucić tym farbom. Owszem, są bardziej suche, są bardziej kryjące, zwłaszcza te polskie. Tutaj widać, że one są takie troszkę na pograniczu gwaszowatości, ale jeszcze nie są to gwasze. Natomiast przypuszczam, że te farbki, o te, to jest, zdaje się, jakiś Chińczyk, który ma, Bóg jeden wie, ile mają lat. Ale mam wrażenie, że to są takie typowo suche, niesympatyczne, z pełną, jak gdyby wypełnienie pełno kredy, przypuszczam. No zobaczmy, no zupełnie inne. Czekajcie, żeby wam nie zasłaniała. O, tak troszkę podjadę wyżej. Pełno kredy w tym jest. No to jest badziewia.
To się nie nadaje do niczego. A ten czerwony, one wszystkie mają taką, zobaczcie to, taką białą, środkowe kółeczko jest jaśniejsze, nie? Takie białe. To chyba właśnie ta kreda, która tak się... No i czerwony też jest mało czerwony. A niebieski? A niebieski to w ogóle prawie jest żaden. Tak. Ten pomarańczowy jeszcze zobaczmy. No nie, to nawet to się nie bardzo chce, wiecie, aktywować. Te farby się nie nadają już do użytku. Tak, ani to się nie przelewa, ani nie nic. Nic się z nimi nie dzieje, to widać od razu gołym okiem. No nie. Te są fatalnej jakości i takie farby w większości produkowano, właściwie to chyba nie nasi produkowali, ściągano z Chin w ogromnej ilości i takie farby właśnie z wypełnieniem kredowym są obecne w marketach do dnia dzisiejszego i udają akwarele, ale to nie są akwarele, to jest taka do kolorowanek, nie? Jak dziecku kupić kolorowankę, to się nada. Pod warunkiem, że nie będzie tego jadło, bo Bóg jeden wie, co tam jest w środku. No i jeszcze tutaj mam dwa takie, tak myślę. Weźmy kontrolnie jakiś kolor. Tu jest jakiś brązik. Czy to w ogóle się aktywuje? No coś jest, ale to bladziutkie to może łoj. Bladziutkie okrutnie. No tak. Słabiutko. To były tak zwane farby szkolne. Pamiętam, to sprzedawali, przy czym cudzysłów szkolne określał jakość tego produktu. Było to jedno z gorszych, no, blade, bez koloru, badziew. A ten też jest taki beznadziejny. Czy tym się da jeszcze malować? Wątpię. Nie, to tylko do muzeum można. Tak, to się nie nadaje. To tylko do muzeum teraz. PRL-u. No, nawet koloru nie ma. Nawet koloru nie daje, widzicie? Mogę sobie mazać, a to nic nie robi. A zielony też nic. Jakieś takie mdłe byle co. Także tak to wygląda. Podjadę tu troszkę wyżej, żeby było bardziej widać. To z tych można zrezygnować, można je wysłać do muzeum, bo one do niczego się nie nadają. Natomiast te rosyjskie i te moje pierwsze, o, tu jakiś żółty poszedł, proszę, jakiś żółty jest. Natomiast te rosyjskie i te moje pierwsze astry, przypuszczam, że da się nimi coś zrobić. Jeszcze jednej rzeczy nie sprawdziłam, mianowicie mycia na tych radzieckich. No to zobaczmy tutaj, czekajcie, niżej to, tak żebyście byli w kadrze. Dobra, tu gdzieś dam.
Tutaj je dam. Niech to sekundę sobie wciągnie. No i spróbujmy. Leje się. Może nie jakoś bardzo, jednak spód zostaje, ale nie jest tragicznie. Tu rosyjskie, tu Astra. Astra, a tutaj chińszczyzna. I tutaj te NN. No name. No to jestem z powrotem, to już wyschło. Tu wam, o, tak daję wam zbliżenie, żebyście zobaczyli, jak to wyszło. Tak. Tu mamy rosyjskie. Tak wyszła sól. Żadnych spektakularnych efektów ja tu nie widzę. Myć się myje. Przechodzenie, no to zobaczcie, jak wyszło. Natomiast w Astrze sól wyszła bardzo fajnie. Tutaj macie kolory. I uwaga taka. Na koniec jedna rzecz jest widoczna. Tych rosyjskich nie. A przynajmniej nie w takim stopniu. Natomiast w tych polskich już widać taką, jak wam to powiedzieć, jak gdyby pudrowość tych farb. Może pod kątem będzie widać coś bardziej. Najbardziej chyba na tych brązach jest to widoczne, ale też i na fiolecie, i na tej czerwieni. One nie są takie świetliste jak dzisiejsze farby. Tutaj też widać taki, jakby te kolory usiadły, jakby były zatopione w jakimś gwaszowej bieli. Także no ewidentnie mają, nie miały, bo jeszcze są, podstawę taką, gdzieś tam w sobie tego gwaszu coś było dodane. Tu jest ta chińszczyzna, okropnie to wyszło. Rozmemłane te kolory, brzydkie jak kupa. No i tutaj NN, te paletki, dwie NN. Też to brzydactwo jest. Chociaż lepiej płyną niż te chińszczyzny, nie? No i tak to wyszło. Poczekajcie, jeszcze jeden test zrobię. Może na tym najciemniejszym. Czy to brudzi? Jak ten pigment się ma? No ewidentnie brudzi. Nasze polskie farby brudzą, a radzieckie też brudzą. Nie jest to jakieś bardzo mocne, ale brudzą. Także ani tam miodu, ani tam gumy arabskiej to za dużo nie było. Nie wiadomo, jakie są składniki, nie wiadomo, na jakiej bazie są, ale one nawet w dotyku są takie, no takie tępe, szorstkie. No i to by było dzisiaj chyba na tyle. Dziękuję wam, moi kochani, że zechcieliście być ze mną. Dziękuję, że oglądaliście ten film. Mam nadzieję, że wam się podobał. Założyłam dzisiaj na tę okazję specjalnie pierścień z kasetki po babciach. Miedziana obrączka i czerwone szkiełko na szczęście. Jak radzieckie farby, to musi być czerwone szkiełko. No i to by było na tyle. Dziękuję. Pozdrawiam was serdecznie oczywiście. Bardzo będę wdzięczna za każdy komentarz, za każdą łapeczkę i za to, że w ogóle chcecie być ze mną. Za to jestem wam najbardziej wdzięczna. Do miłego, do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko, buziaczki. Pa, 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 pa.